Siemaneczko, jestem Rawszys i witam was w kolejnym odcinku. Dziś, tak jak wspominałem, we wtorek przejdziemy się na nową, a zarazem starą miejscówkę pająków. Będziemy mogli spotkać tam tarantule oraz giant spidery. Tarantule śmiało możemy tam latać od 20 poziomu, a giant spidery od około 80. Warto robić tam taski, bo jest to mega profitowy task. Plus, jeśli troszeczkę nam szczęścia dopisze, to jeśli będą nam lecieć spider silki oraz night itemy, to możemy wyjść naprawdę na ładny profit, aczkolwiek na to bym nie liczył, bo jak ja przykładowo nie mam zbytnio farta, no to średnio na jeża tam wyglądało moje latanie. Jest to miejsce, w którym spotkamy prawdopodobnie najwięcej giant spiderów. Tarantul wydaje mi się, że jest tam porównywalnie jak w pierwszym cave'ie, którego pokazałem we wtorkowym odcinku. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał go, a ma niski poziom, no to śmiało zapraszam wstecz. Dostać się tam możemy z miasta, idąc na południowy wschód. Miejsce nie wymaga żadnych dostępów, robienia questów i tak dalej. Miejsce jest, bym powiedział tak, średnio oblegane, zależy od której godziny. Dziś przykładowo mamy sobotę, godzinę 5 rano, bo później nie będę miał czasu, a też mamy Expo razy 2, to chciałbym sobie coś tam polatać, chciałbym wreszcie dobić ten 150 poziom, jak nie 200 Edem, żeby można było naprawdę jakieś fajniejsze odcinki nagrywać na kanał, ale jak sami dobrze wiecie, ostro trenuję, mam bardzo dużo rzeczy do roboty, no to czasem po prostu jest łatwiej nagrać taki odcinek dla niskopoziomowej postaci, żeby był regularnie i żeby był na kanale, niż jakby miał się pałować z jakimiś mega hardkorowymi expami, ale na pewno do tego spokojnie dojdziemy. No dziś lecimy na tego cave'a, będą dwa, no w sumie jest tam więcej potworów, ale główne dwa potwory, czyli taranki, taski od 20 poziomu i giant spidery od 80. Miejmy nadzieję, że nikogo tam nie będzie o tej godzinie, chociaż patrząc na to, jak teraz ludzie nałogowo grają, to pewnie już to jest zajęte i ktoś tam bije sobie. Co tam mogę dodać? Na 80 poziomie śmiało profesjami magicznymi, no to możemy spróbować pierw z SDK-ami, a później czym większy tam ogar będziemy mieć, no to próbować sobie po prostu czarami obszarowymi. Sprawdzę jeszcze wszystko, czy wszystko się fajnie nagrywa. Na pierwszym poziomie naokoło spotkamy tylko i wyłącznie hordy Poison Spiderów oraz Tarantul. Ja tutaj sobie tak fajnie to przybliżę. Na nowym serwerze przykładowo nie było tutaj nikogo. No rzadko kiedy ktoś tutaj wpadał, większość ludzi po prostu wydaje mi się też, że nie do końca wiedzą też o tej miejscóweczce. Wszyscy po prostu na wygodnego idą na miejsce, gdzie jest po prostu bliżej depozytu. Tutaj tych taranek jest całkiem w porze od 20 poziomu. Jeśli mamy już tam jakieś podstawowe skille, no to możemy sobie tutaj wlecieć, aczkolwiek na pewno trzeba mieć ze sobą tego stealth ringa, no bo spójrzcie, że tych taranek w niektórych miejscach jest naprawdę sporo. Piętro niżej to są również taranki, za chwilę tam zejdziemy. Pokażę wam, chciałem tak mniej więcej sobie polatać. Szczerze nic ciekawego tutaj nie ma. Mimo że mam ten M-level bardzo wysoki, to spójrzcie, ja sam jestem w stanie taki taranki z GFB zabić na strzał, choć teraz się udało. A szkoda mi trochę imbu itemów na te śmieciowe stwory. Dobijemy sobie te taranki. Tutaj piętro niżej tych taranek jest również sporo, ale już tutaj będziemy musieli po prostu uważać. Dlatego, że w tym oto miejscu u góry już mogą być zlurowane GS-y. A na 20 poziomie, jeśli spotkamy takiego GS-a, to wydaje mi się, że nie uda nam się nawet po prostu od niego uciec. W tym miejscu będziemy mieli naprawdę sporo taranek. No i ja nigdy, jak robiłem taski, nigdy już po prostu w tym miejscu nie biegłem w górę, nigdy. Po prostu już wolałem dmuchać na zimne. Widziałem na innych streamach, że po prostu często ludzie się tutaj nadziewali. Gdy ktoś po prostu sobie przytrzymał GS-a, zauważył, że zmienił cel i poleciał sobie w dół. I w tym miejscu, no chyba, że coś teraz Chipsoft zmienił, no to wtedy, no to jeśli coś zmienił, no to zwracam honor, ale wolę powiedzieć teraz, żebyście uważali, niż żeby później były pretensje pod filmem, że ktoś tam poległ, nie dał rady. Spójrzcie na to, ja sam bijąc tych
z tych GFB, no wcale tych GS-ów tak bardzo szybko nie ubijam, a mimo to, że mam 126 poziom, a co dopiero na takim 80 by było, dlatego na pewno uważajcie, ja bym na pierwszego expa na pewno bym nie szedł z GFB, poszedłbym pierw sobie z SD-kami polatać, żeby obczaić gdzie, co, jak tutaj będziemy mieć. Wiadomo, że po 2 GS-y to tak trochę lamersko, najlepiej robić jak największe lury. Ale jak widzicie, na tym poziomie jest tak w miarę, ale to w miarę spokojnie. O, tutaj już mamy troszeczkę więcej tych potworków. Nie no, jak człowiek profesją magiczną nie gra jakiś czas, no to strasznie dziko mu się gra. Ale to nic. W końcu jest to moja pierwsze ED od TB7-8. Friday jest spoko, ale szkoda, że ta profesja żre aż tak hajsik. Bo naprawdę nie potrafię jeszcze tak nią grać, żebym wychodził nie wiadomo jak, z jakim profitem, a też dlatego, że gram bardzo mało, no to ciężko o jakiś fajny team hunt. Na pewno jakbym grał bardziej nałogowo, no to by to się zmieniło, no ale nie gram. Dobra, schodzimy na dół, uważajcie. Akurat tutaj to mamy 2 taranki i GS-a, ale po prawej i po lewej stronie zaczyna się Coco Jumbo. Warto wziąć ze sobą list. Połóżcie u góry sobie list. Tak mi się wydaje, że teraz coraz więcej ludzi respektuje takie rzeczy. Zapyta się, jak długo chcesz tutaj siedzieć, jak długo chcesz sobie poekspić, żeby po prostu nie było jakichś niepotrzebnych dymów. No bo nie oszukujmy się, chcemy grać sobie po prostu dla frajdy, niż żeby być hamem i burakiem. No chyba, że ktoś jest taką osobą, takim złośliwcem, no to pamiętajcie, kij ma 2 końce, kiedyś was życie zweryfikuje. Ja akurat taki nie jestem. Wolę dać loga i wyjść na spacer, niż komuś się wpierniczać w expa. Ale jak możecie zauważyć, tu 3 GS-ki tutaj teraz spotykamy. Wow. Wcisnąłem niechcący. Nie tego hotkeya, w tym oto miejscu już mamy ciupkę więcej tych GS-ów. No i latamy sobie tak, wykorzystując te krzaczki. Akurat na tym poziomie to też mamy trochę przewagę. Wow. Przewagę w szybkości biegu. Nie biegamy nie wiadomo jak wolno. Schodzimy na dół. Nic tutaj nas już bardziej nie zaskoczy. Oprócz liczby GS-ów w jednym miejscu. Bo innych potworów po prostu już tutaj nie spotkamy, ale chciałbym po prostu w tym odcinku sobie już pobiegać w koło i polatać. Tak poza tym również mam zaczętego GS taska. Jak w styczniu tak bardziej namiętnie pogrywałem, to nigdy nie mogłem trafić, żeby tutaj po prostu nikogo nie było. Zawsze ktoś musiał biegać. Akurat teraz sobie z SD dobijemy tego GS-ka. Tutaj powinny być 2 GS-y, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Jeśli będziecie sami na tym expie, no to będzie naprawdę raj. A jeśli będzie więcej ludzi, no to ja przykładowo bym się nie bawił, ale w 2 osoby. W sumie jeśli dobrze ogarniecie respa, no to tragedii nie powinno być. Ale jak ja zawsze będę powtarzał, lepiej się dogadywać z ludźmi i tak dalej, niż po prostu żyć na chama. Dobra, wypadałoby się zmanasować. To by już pewnie nie jedna osoba czyha, tak jak kiedyś na streamach. Zawsze kiedy padasz, no to zawsze znajdzie się osoba, która się po prostu z tego cieszy i niektóre osoby czekały tylko i wyłącznie na streamach, by zrobić shota jak to zawsze spada. No akurat teraz nie streamujemy, bo nie mamy na to czasu, bo żeby włączyć streama i go mieć odpalonego przez godzinę, no to wydaje mi się, że w ogóle nie opłaca się tego robić.
Bo nawet ludzie się nie zdążą zbiec na streama, a ty już będziesz kończył. Czym dłużej będziecie tutaj siedzieć, to ogarniecie sobie tak tą miejscóweczkę, że będziecie wiedzieć jak biegać, żeby było przede wszystkim wam wygodnie, niż tam jak jakiś tam śmieszek sobie wam mówi i daje wam radę. No i dochodzimy powoli do końca tego cave'a. Plusem na pewno teraz jest to, że mamy resp razy 2, to na lajcie zdążymy zrobić jedno kółko, no to już za chwilę wszystkie GS-y będą na luzie zrespione. Nie tak jak kiedyś akurat, to według mnie to było, raczej jest, bardzo dobry krok ze strony Chipsoftu, aczkolwiek takie naprawdę hardkorowe expy, no to na pewno wymagania levelowe poszły w górę. Bo wszystko razy 2 nam się respi. No i hop, i doszliśmy do samego końca. Jesteśmy przy tej dziurze. Jak mogliście zauważyć, że na tym poziomie, no to lajcik, lot również nas zbytnio chyba nie rozpieszał, choć w ogóle nawet nie spoglądałem na pasek lota, bo byłem zajęty nagrywaniem, jakieś plate armory były. A Spider Silk 1 był, ominąłem go, czyli 10 000 golda zostawiłem gdzieś tam na ziemi, akurat nie chcę się tego szukać. Wyrąbane mam, bo po prostu chciałem nagrać odcineczek, udało się, mam nadzieję, że nie był zbytnio drętwy, bo nienawidzę nagrywać tak wcześnie rano, bo jeszcze jestem po prostu zaspany, ale dopijam kawę, jestem po śniadaniu małym i za około pół godziny będę wychodził na trening, bo trzeba zrobić zajebiście mocne i długie interwały, a ludzie nie pomagają mi w tym, w miejscu, w którym biegam. Także kochani, dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę, komentarz dla statystyki, jeśli jesteście nowi, subskrypcję. Do zobaczyska we wtorek w kolejnym odcinku. Cześć, pa!